Witam na kanale Podróże te małe i te duże. Dzisiaj przyjrzymy się potężnej śluzie Leśniewo-Górne na Mazurach i poznamy pierwotny cel budowy kanału mazurskiego. Dowiemy się również, co mówi się o planach wykorzystania kanału mazurskiego przez III Rzeszę oraz co łączy niemieckie łodzie podwodne U-boty z tym miejscem. Zapraszam na film. Jesteśmy dzisiaj na Mazurach, w okolicach Węgorzewa, a dokładnie w Leśniewie, gdzie znajduje się śluza Leśniewo-Górne, czyli monumentalna, tajemnicza i fascynująca zarazem pozostałość po dominacji III Rzeszy w Europie. Leśniewo, czyli miejscowość, w której się znajdujemy, to niewielka wieś położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim. Liczba mieszkańców nie przekracza 300 osób. Śluza w Leśniewie Górnym jest jedną z 10 śluz, jakie miały powstać w systemie kanału mazurskiego i jedną z 5 znajdujących się na terenie Polski. Sam kanał mazurski to niezwykle śmiały projekt, który, uwaga, miał połączyć wielkie jeziora mazurskie z Bałtykiem. Miał przede wszystkim służyć transportowi towarów, takich jak drewno, zboże, torf, węgiel i produkty przemysłowe, oraz miał pomóc w odprowadzaniu nadmiaru wody z jezior mazurskich. Woda z kanału miała natomiast być wykorzystana do produkcji energii elektrycznej. Niesamowite jest to, że projekt budowy kanału mazurskiego opracowano jeszcze w XIX wieku. Kanał zaprojektowano tak, aby mogły w nim pływać statki o wyporności do 240 ton. Ta ambitna inwestycja miała mieć 50 km długości i przewidywała budowę licznych śluz oraz jazów, a także zniwelowanie różnicy wysokości, rzędu aż 111 metrów, od najwyższego poziomu przy śluzie Leśniewo-Górne, gdzie dzisiaj się znajdujemy, aż do najniższego przy Bałtyku. Oficjalnie prace przy budowie kanału mazurskiego rozpoczęto w kwietniu 1911 roku. Prace były kilkukrotnie przerywane, nie tylko ze względu na wybuch I wojny światowej, ale i trudną sytuację gospodarczą w Prusach Wschodnich. Wybuch II wojny światowej i związany z tym odpływ siły roboczej spowodował drastyczne zmniejszenie tempa prac. W 1940 roku uczestniczące w budowie kanału oddziały Służby Pracy Rzeszy zostały oddelegowane do innych robót. Prace przy budowie kanału mazurskiego wstrzymano ostatecznie w 1942 roku, a 2 lata później większość mostów na kanale została wysadzona w celu powstrzymania radzieckiej ofensywy. Po zakończeniu wojny nie podjęto już prac nad dokończeniem budowy. Stopień zaawansowania całości inwestycji szacuje się na 90%, przy czym koryto kanału zostało wykonane na całej jego długości, chociaż nie zdołano już podłączyć do niego wszystkich śluz. Śluza Leśniewo-Górne, ta przed którą się znajdujemy, jest największą na kanale mazurskim. Jej budowę rozpoczęto w roku 1935. Sztuczny wykop ma szerokość 20 metrów i prawie 2 metry głębokości. Betonowa konstrukcja to prawdziwy kolos, mierzy 46 metrów długości, 7,5 metra szerokości i 21 metrów głębokości. Korpus śluzy góruje nad otoczeniem. Ciekawostką jest, że gdyby kanał był czynny, to pasażerowie statków mogliby wysoko z góry spoglądać na Kaczory, niewielkie jeziorko Leśniewo, jezioro Rydzówkę oraz wielki las. Pomimo dużego stopnia zaawansowania inwestycji, ocenia się, że budowla została ukończona w około 80%. Brakuje mechanizmów rygli zamykających oraz wyposażenia miejsc do kumowania barek oczekujących na śluzowanie. Nie zdążono też doprowadzić do niej kanału. Na frontowej ścianie widać odcisk nazistowskiej wersji herbu Niemiec, który ponoć do dziś spoczywa w wodzie napuszczonej do śluzy. Ciekawostką jest, że w odległości niecałego kilometra od śluzy Leśniewo-Górne znajduje się druga śluza Leśniewo-Dolne, które to razem tworzą połączony kompleks, mający za zadanie zniwelowania 34-metrowej różnicy wysokości między jeziorem Mamry a jeziorem Rydzówka. Śluza Leśniewo-Dolne jest obiektem nieukończonym i trudno dostępnym, zważywszy, że stoi w dole zalanym wodą. Jej korpus został zaś ukończony w około 20%.
Bliskie sąsiedztwo z bunkrami w Mamerkach, surowość konstrukcji, charakterystyczne miejsce na godło III Rzeszy czy prowadzenie prac przy budowie śluzy w tajemnicy spowodowało, że wokół śluzy w Leśniewie narosło wiele legend. Mówi się, że miały być tędy transportowane na Bałtyk uboty, czyli niemieckie okręty podwodne, które zwłaszcza podczas I i początku II wojny światowej były niezwykle groźne, zatapiając dużą liczbę statków aliantów. Rozwój technologii wojskowej, w tym marynarki i lotnictwa, sprawił, że uboty były coraz częściej wykrywane przez jednostki nieprzyjaciela, dlatego można zrozumieć, że poszukiwano sposobów ich ukrycia. Przypuszczać również należy, że właśnie takie plany związane z ukryciem ubotów na terenie jezior mazurskich mogła mieć III Rzesza, a śluzy, w tym śluza w Leśniewie, mogła pomóc w realizacji tego planu. Krążą również opowieści, że w okolicy chciano budować łodzie podwodne, które planowano transportować kanałem mazurskim aż do Morza Bałtyckiego. Domysłów na temat tego, dlaczego powstała tak monumentalna budowa, jest wiele. Niemniej jednak, nie ustalono jednoznacznie, czy w ogóle planowano, aby pływały tędy łodzie podwodne, ani nie ustalono faktycznego przeznaczenia śluzy. Biorąc jednak pod uwagę tajemniczość tego miejsca, ogrom budowli i prac włożonych w jej realizację, można przypuszczać, że plany te były bardzo ambitne. Jeśli spodobał Ci się mój film i chcesz być powiadamiany o kolejnych filmach, kliknij przycisk subskrybuj pod tym filmem. Dziękuję za wspólny spacer i do następnego filmu.